Witamy moi drodzy z pierwszego dnia PKO Bike Expo na Stadionie Narodowym. Zaraz sobie strzelimy szybką rundkę, co prawda jest już prawie koniec dnia. Energii mamy już niedużo, ale postaramy się zaglądać na niektóre stoiska i pokazać Wam, co tutaj się dzieje. Zapraszam. Proszę Państwa, Mariusz Czykier, tutaj nasz reporter Eurosportu, dziennikarz. Jak spędzasz czas na tegorocznym PKO Bike Expo? Jak zawsze ekscytująco. Mnóstwo fajnych rozmów, mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych, mnóstwo ciekawego sprzętu do obejrzenia, także Expo zawsze zajmuje na cały dzień. Z kim prowadziłeś rozmowy w tym roku? Dzisiaj z Fabio Aru i z Radkiem Gołębiewskim, a też wywiady z Rafałem Majką i z Fabio, a jeszcze jutro Rafał Majka. Proszę Państwa, podchodzimy teraz do naszych znajomych z Vertical. Nie ukrywam, że byliśmy tu już troszeczkę wcześniej, bo Maxiowi spodobał się właśnie ten oto rower. Czy możesz nam powiedzieć kilka słów o tej maszynie? Nowy gravel z odsłony Williera. Jak widzimy, monokokpitowa kierownica, mieści bardzo szerokie opony i powiedziałbym jest rozchwytywany, wręcz niedostępny. No właśnie tak, bardzo długie terminy oczekiwania. Tak. No, zdarzało się, że klienci czekają nawet i po pół roku na taki rower, jak były zamówione w zeszłym roku w zimie. I też słyszałem, że nie można kupić samego framesetu, czy to prawda? W tym momencie Willier nie daje takiej możliwości. Pewnie kiedyś to wróci. Na razie z racji pewnie, nazwijmy to, pożądania tych rowerów, zostawili sobie opcję gotowych rowerów i teraz tylko można kupić kompletne specyfikacje proponowane przez Williera. Czy jakbym chciał sobie wybrać kompletną specyfikację, kiedy taki rower mógłby najszybciej dostać? Wydaje mi się, że teraz, podawane daty na B2B są w okolicach końca maja. Czyli na dzień dzisiejszy nie jest tak strasznie, ale wiedząc o doświadczeniu, teraz powiemy, że plus minus powiedziałbym do miesiąca czasu. Co prawda dzisiaj rozmawialiśmy z jednym z braci właścicieli Williera, no i on mówił, że podwoili swoje tak jakby moce produkcyjne, więc jest duże prawdopodobieństwo, że te rowery po prostu będą szybciej dostępne i już nie będzie tak, że będzie trzeba czekać pół roku na wymarzonego rave'a. No jak to jest właśnie z tą słownością Włochów? Do przypadku rave'a powiedziałbym, że byli akurat, jeżeli chodzi o Williera, oni byli bardzo słowni. Ale no teraz nie wiadomo, czy sytuacja geopolityczna, czy po prostu fenomen rave'a spowodował problemy z dostępnością. Oprócz Williera macie też markę Argon. Która marka jest u Was taką marką wiodącą? Powiedziałbym, Willier jest najczęściej pytany, ale Argon swego czasu był naszą wiodącą marką pod kątem rowerów triatlonowych. Teraz triatlon nie wiem, czy zmienił swoje trochę oblicze. Trochę chyba Canyon zawładnął światem triatlonu, ale Argon to są naprawdę bardzo dobrze przemyślane rowery triatlonowe, głównie pod kątem tego, jak się dają ustawiać. Fenomenalnie pod tym kątem wymyślone rowery. W ogóle marka Argon teraz zmienia, ciężko tak mówić, bo nie rozmawiałem z właścicieli Argona, ale sugerują, że idą w stronę właśnie rowerów aero. W tym roku pojawił się Nitrogen, szosa taka z krwi i kości aero. W kuluarach chodzą tak jakby informacje, że będzie aero gravel. No i pojawiła się w końcu nowa taka średnia klasa roweru triatlonowego ze zintegrowaną kierownicą. No i w sumie tyle.
Dobrze, dzięki wielkie moi drodzy. My najprawdopodobniej będziemy mieć okazję, żeby pojeździć na tym rowerze i go przetestować, więc mamy nadzieję. Na tej sztuce właśnie zielonej, co prawda słyszałem, że po głowie i serce zabiło do fioletowego roweru, ale zielony być może przekona do siebie. Tak, nasz tester Maksiu, który jest rowerowym freakiem, będzie sprawdzał ten rower i na pewno da wam znać, co o nim myśli. Dzięki wielkie za Dzięki rozmowę. wielkie. Moi drodzy, teraz troszeczkę historii. Firma Poręba, czyli pan Mieczysław Poręba, założyciel. Dla mnie taka historyczna trochę firma, bo Luke był moim pierwszym rowerem, na którym zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski. W tym roku jesteśmy właśnie na stanowisku firmy Poręba. Mamy tutaj Luka, na którym jeździ Rafał Majka. Może pójdźmy do Marcina, który jest spadkobiercą i synem pana Mieczysława, który nam tak dużo pomagał jeszcze za czasów Krakusa, za czasów młodzieżowych. Cześć, Cześć. Powiedz nam troszeczkę tutaj, no, co macie na waszym stoisku. Ja się w ogóle cieszę, że do łask z powrotem wraca Poręba, nie tylko Bike RS. Mówisz o czym? O łask czego? O łask, że promujecie jednak markę Poręba, która Aha. kiedyś była takim głównym dostawcą, jeżeli chodzi o przynajmniej ten nasz małopolski rynek rowerowy i pomoc ze strony, tutaj mówię, twojego taty. Znaczy firma ma dwa działy. Jeden dział to jest jakby dział dystrybucyjny, to jest Poręba, a od tego roku to już jest P3 Poręba. Tak się nazywa ta marka. Natomiast Bike RS to jest część skierowana do klienta końcowego ze sklepem stacjonarnym w Krakowie. Tutaj jesteśmy przede wszystkim z marką Luke. Pokazujemy nasze najlepsze rowery, jakie mamy w ofercie. Można zobaczyć u nas też rower Rafała Majki. Rafała Majki rower jest akurat na kołach Wirzyna. Można sobie podotykać różne modele właśnie kół i można podotykać też różne kokpity, które tutaj mamy na naszym stoisku. Co jeszcze? Kaski, marki Kask. Wszystkie modele w kolorach, w rozmiarach można pomierzyć, obejrzeć najnowsze pedały Luka. Warte uwagi są pedały, które mają rampkę z tyłu zamontowaną, bardzo fajne i bezpieczne, mogę wam za chwileczkę je pokazać, możemy podejść. No i lampki Knoga. Fajnie, obszerna oferta. Cieszymy się, że mogliśmy się tutaj z wami spotkać. No i co, życzymy powodzenia w tym sezonie. Mam nadzieję, że gdzieś się jeszcze w tym roku przetniemy. Ja się cieszę, że do nas też wpadliście i zapraszam. Do zobaczenia. Eksponujemy nasze VIPy, proszę Państwa, Karol Dziambor, w mojej ocenie jeden z najbardziej wybitnych polskich komentatorów kolarstwa. Człowiek mimo swojego młodego wieku z ogromną kolarską wiedzą. Jak spędzasz tutaj czas na PKO Bike Expo? Bardzo dobrze, jestem chyba 4. rok z rzędu, za każdym razem mi się podoba i fajnie, że są też osobistości kolarskie takie jak ty, ponieważ ja jako ten obiecujący młody komentator wychowywałem się na takich zawodnikach jak Tomasz Marczyński. Śledziłem nawet czasy Torku Seke Sport, nie wiem ilu ludzi w Polsce wtedy śledziło karierę Tomka Marczyńskiego, jak walczył po różnych tureckich wyścigach, ale ja wtedy śledziłem bardzo, także cieszę się, że są także takie osoby jak ty. Bardzo dziękuję. To jest dla mnie fenomen, że Karol ma tak naprawdę ogromną wiedzę nie tylko z tego kolarstwa szosowego, ale też z kolarstwa torowego, z kolarstwa górskiego, z kolarstwa przełajowego. Ile czasu poświęcasz na to, żeby być tak dogłębnie, nie wiem, wpięty w ten właśnie świat kolarski? 24 godziny na dobę. Ile dni w roku? 365. Nie no, mówię zupełnie poważnie. Kolarstwo jest dla mnie pasją, a pasji nie wydziela się na godziny i nawet jeżeli czasem wrócę o późnej godzinie do domu i powinienem już iść spać, to pewnych rzeczy mogę nie zrobić, mogę, nie wiem, nie pozmywać naczyń, ale Pro Cycling Stats sprawdzę, dlatego mówię 24 godziny na dobę, no bo od tego nie odpoczywam i jest mi to po prostu tak bliskie, że robię to cały czas i dlatego też nie traktuję tego jako pracę, bo opowiadanie o kolarstwie traktuję jako rodzaj przyjemności, a jeżeli ktoś tego chce słuchać, to mi z tego powodu tylko jest miło.
Rozmawialiśmy kiedyś po etapie Tour de Pologne na saunie, troszeczkę o tej twojej historii, więc sam też wspomniałeś, że chciałeś zostać kolarzem, to się nie udało. Stałeś się wybitnym komentatorem, ale jakby to kolarstwo w twoim domu rodzinnym od zawsze było, prawda? Tak, było. Ja się wychowywałem w rodzinie, w której tata bardzo zainteresowany był wówczas kolarstwem. Pierwszy kolarstwem interesował się mój brat, właściwie tata brata starszego wprowadził. Bratu się szybko znudziło i tata czekał na mnie, aż ja dojdę do wieku 10 czy tam 11 lat, żeby wystartować w pierwszym wyścigu. I wtedy taka ciekawostka, tata zapisując mnie na ten wyścig, zapisał mnie z imieniem mojego starszego brata, więc do dzisiaj mam dyplom ze swojego pierwszego wygranego wyścigu z imieniem swojego brata, ale tak, kolarstwo w naszym domu leci cały czas, także Eurosport od rana do wieczora. Oby było tak jak najdłużej. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie. Proszę Państwa, ale tutaj jest dużo marek, nie wiem, w którą stronę mam się patrzeć, nie wiem, którą wybrać, bo z wszystkimi niestety rozmów nie przeprowadzę. Cześć czołem, jak się macie? Przyszliśmy Was odwiedzić, zapytać, co tutaj macie z jakichś ciekawych rzeczy, co byście nam mogli polecić osobie, która chce szybko jeździć na rowerze. Tej osobie, która chce szybko jeździć na rowerze, no to z czegoś trzeba jeździć, nie? Z czegoś trzeba biegać, z czegoś trzeba pływać, więc odpowiednia ilość węglowodanów dostarczona na godzinę wysiłku. Ja osobiście sam przed startem, już tutaj mówię o takich opcjach przedstartowych, piję sobie SAP 9, węglowodany w porcji płynnej, nieobciążające żołądka. Przed samym startem na 15 minut przed biorę żel z kofeiną fruktozowy, no i później mieszam żel High Energy z High Fructose z 2 źródeł węglowodanów. Dostarczam po prostu węgle. No i tyle, no. Moi drodzy, to jest dla mnie fenomen, jak pracownicy firmy Tutu Sixers są wyedukowani i jak możecie zobaczyć, doświadczają tego na własnej skórze, próbują te produkty. No to jest mega, na pewno jest Wam dużo łatwiej też doradzać potencjalnym przyszłym klientom. Dużo łatwiej jest nam przede wszystkim doradzać z tego względu, że też sami uprawiamy sport. Ja akurat pływam długodystansowo, ostatnio przepłynąłem 28 km, praktycznie 95% to były same żele. No elektrolity do bidonu i napój izotoniczny. Ja się temu nie dziwię, bo mój kolega z drużyny Adam Hansen jechał duże tury, gdzie podczas etapów jadł tylko i wyłącznie żele. Kilkanaście żeli dziennie, to był jego posiłek w trakcie etapu. Tak, jak najbardziej. Tu o czym warto też wspomnieć, że trening jelita też jest treningiem, nie? I nie należy o tym przede wszystkim zapominać. Ty jako cały czas czynny zawodnik i były kolarz na pewno coś o tym wiesz. Tak jest. Dziękuję Ci za tą wypowiedź. Przejdziemy sobie jeszcze po Waszym stoisku, może gdzieś złapiemy Alicję, ale nowa twarz w ekipie Tutu Sixers. Bardzo mi miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. Cześć chłopaki, idziemy do Was. Możemy zadać kilka pytań. Wiemy, kim jesteście, wiemy, czym się zajmujecie. Pierwsze pytanie. Jak ważna jest aerodynamika przy jeździe na rowerze? Jak zawsze to zależy, bo zależy w jakiej jeździe. Jeżeli mówimy o czasówkach na torze, bardzo, bardzo, bardzo ważna. Na szosie bardzo ważna, chyba że jesteśmy gdzieś w górach i prawie odklejamy się od ściany. No gravel to jest pytanie już bardzo skomplikowane, bo tam mamy i szybki gravel, ale mamy też taki gravel, który można jeździć na rowerze MTB, więc im szybciej, tym jest bardziej to znaczące, ale wiadomo, wszyscy dzisiaj przyspieszają, więc można powiedzieć z dnia na dzień coraz ważniejsze. Co macie tutaj w swojej ofercie, jakbyście mogli tak szybko nam zaprezentować? Szybko. Więc wywodzimy się tak naprawdę z optymalizacji, to jest tak, Alone in Drag, Your Performance Aid, czyli jesteśmy pomocą, kiedy chodzi o przygotowanie się pod jakiś dany wyścig, pod sprzętu, no i też osoby. Więc wyszło to wszystko z aerofittingu, czyli na torze w Pryszkowie, a już niedługo w tunelu w Krakowie. Jesteśmy w stanie przetestować i policzyć, który kask jest najszybszy, która pozycja rąk, ile bidonów trzeba wozić, bo w triatlonie czasami te bidony przyspieszają, bo wypełnia się gdzieś tam powierzchnię. No nie tylko w triatlonie, ale nawet to, co widać w proturze, kiedy zawodnicy chowają. Ben Hill jest smakoszem aerodynamiki, czyli chowa wiatrówkę z przodu, nie do tylnej kieszonki, bo to go efektywnie tutaj przyspiesza, czasami okulary schowa, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, o ile to przyspiesza i czy jest sens.
No i z tego też doszliśmy do gdzieś tam przedstawicielstwa paru marek, takich bardzo dużo zabawek, tutaj pewnie będą przebitki, no bo jak już ustawimy kogoś, te bidony na sesji, robimy to na szybko z silver tape'em, przyklejamy coś, no ale to oczywiście potem nie może tak zostać, no więc mamy taki zestaw zabawek, jak to mówi Marek, klocki Lego bez instrukcji obsługi, żeby potem właśnie porozkładać jeden bidon na drugi, potem nadto jeszcze Garmina, z tyłu 2 bidony, może pod takim kątem, może pod takim, więc dochodzi to. No i teraz ostatnimi czasy nasze koła produkowane na polskich Piastach, Soul Kozak z bębenkiem magnetycznym, czyli ratchet nie ma sprężyny, tylko jest to lewitująca część ratchetu na magnesie. No i to też jest to, co robimy potem, jak już mówimy, często ludzie przychodzą ze swoimi rowerami, ich ustawiamy, ale jeżeli ktoś szuka roweru, no to tak można powiedzieć usługa doboru roweru, czyli wybieramy ramę, potem w zależności od typu wyścigu i mocy zawodnika, przełożenia, długość ramienia korby, rower przychodzi z naszymi kołami, ale częścią kosztu tego całego roweru jest też sesja wspomniana na velodromie w Pryszkowie, żeby rzeczywiście już ten rower był szybki, bo najważniejsze, powiedzieliśmy, aerodynamika jest najważniejsza, ale największym problemem w całym układzie rower-kolarz to jesteśmy my, bo nawet najbardziej aerodynamiczni zawodnicy mają mniej więcej współczynnik oporu aerodynamiczny przystanka autobusowego, więc my jesteśmy tym największym problemem, więc ładnie to trzeba ubrać w kaski, na przykład tu widać bardzo wiele różnych kasków, bo my tych kasków nie sprzedajemy, tylko mamy w ofercie około 40, więc można na takiej sesji znaleźć kask najszybszy dla siebie, bo kask najszybszy kropka nie istnieje, bo to zależy, który jest najszybszy. Chyba musimy zrobić zagadkę tutaj z kaskiem. A, możemy, jeżeli będzie. To zobaczymy, czy wygrasz. Dobrze, to spróbuję. To za chwilę. Najpierw zagadka. Jeszcze w międzyczasie, tu już mamy kask. Który będzie najszybszy? Najszybszy Kasper Stępniak, Tunel Silverstone, który kask jest najszybszy? Ja bym obstawiał Ekoi. Dobrze. Bardzo dobry wybór, właśnie wybrałeś najwolniejszy kask samym ze stokiem. Tak. Najszybszy kask jest kask pod procent. I jest to wredna zagadka, bo Kasper jest jednym z niewielu osób, który ten kask wychodzi bardzo szybko. I drugą rzeczą, o której mnie nie zapytałeś, ale ja ci powiem, czego Kasper jest przyklejony do roweru? To jest to, o czym mówiliśmy. To jest to, o czym mówiliśmy, czyli szybko w tunelu czas płynie bardzo szybko. Więc tutaj sprawdzaliśmy, czy warto jest chodzić w mono, w kokpicie, w monokokpity triatlonowe, więc po prostu tutaj... No ale to w takim razie nie jesteśmy w stanie porównać całego kasku. Nie, to akurat zdjęcie, moja wina, moja wielka wina, bo to były przejazdy w tym samym układzie, to był po prostu kolejny, złapałem, zobaczyłem kask na szybko, ale był po prostu testowany jako najszybszy kask, to jeszcze potem szukaliśmy dalej, czy coś jeszcze można dalej. I ten układ, zawsze monotokik był dużo wolniejszy, próbowaliśmy około 5 kształtów monotokików. To się nie dało. Nie, to są mega ciekawe rzeczy. Ja pamiętam u mnie Wiktor Kampenarz, który właśnie też był aerodynamicznym freakiem, jeszcze szczególnie jak się szykował do bicia rekordu w jeździe godzinnej. Tam było mnóstwo zastosowanych rzeczy, włącznie z rozgrzewaniem motocyklem drewna na torze, żeby było... Nakręcanie troszeczkę. Tak. A Wiktor, ciekawostka, bo u niego on miał aerodynamiczne czoło i nos, bo u niego szybciej ten kask, którym jechał, wychodził bez szybki niż z. Dlatego jeździ bez okularów. Tak, więc to też jest smaczek, bo nie wyobrażam sobie, jak w ogóle widzi, gdzie jedzie, bo oczy moje byłyby suche po, nie wiem, znaczy oprócz paru mów, to byłyby suche w parę sekund, ale tak, no Wiktor jest, no on to tak jakby też podszedł, on jest przykładem zawodnika, który wycisnął z tego wszystko, co mógł. Bo Gana i tak czy siak by go zbił, ale potem jeszcze Gana podlany bigamem, czyli tą optymalizacją kolejną, no i jeszcze to dołożył, tą godzinę gdzieś tam już wywindował w jakieś sfery rymkowe, bym powiedział. Ja pamiętam, Wiktor po każdym zwykłym etapie zawsze wsiadał na rozjazd na trenażerze na rower czasowy, rozjeżdżał się i bardzo dużo czasu poświęcał na stretching, żeby rozciągać, żeby chować tą głowę jak najgłębiej właśnie między ramiona, to on miał na tym punkcie obsesję, nie? Więc też jakby tutaj moje pytanie, nie? Wiem, że dostosowanie odpowiednio sprzętu, lemontki, kasku i tak dalej, ale jakby praca nad zachowaniem pozycji jest chyba najcięższa. Kiedyś w swoim byłym życiu też się tam trochę mastersko ścigałem na czasówkach. Czasowcem się jest, a nie bywa.
Więc to jest ta sytuacja, to dokładnie co powiedziałeś. No my przyjdziemy, ale to działa bardzo dobrze. Pokazujemy ludziom, jak odpowiednio trzymać głowę w tym kasku, który ma też jak kask odpowiednio nosić, czyli na tyle głowy, bo to ma wyglądać dobrze na rowerze, nie jak się stoi. No i potem trening. No ale jak pokazujemy komuś, słuchaj, jak masz głowę jak Timon z Króla Lwa, tak, wystawioną, no to jest 15 watów. Na kilometrze to jest 1,5 sekundy. No i teraz pytanie, czy poćwiczysz grzecznie fizjo, jakieś właśnie treningi, tego typu rzeczy, czy, no bo to nie jest, że dotrenujesz. Bo teraz jak dotrenujesz nogi, to nadal mógłbyś wytrenować tą szyję, żeby być kiedy mieć opór o 15 watów niższy, więc to nie są naczynia połączone. Tak. No, to jest tutaj u nas to wśród zawodowców to, no mówię, tutaj Kacper ostatnio był u nas, znalazł 8 watów, tylko że Kacper już był w tunelu 6 godzin, już był 10 albo 12 godzin na velodromie i teraz był tam kolejne godziny, więc tam to już jest takie szukanie, a może nowy kombinezon będzie szybszy, a nie był szybszy, a może coś tam było szybsze, ale pamiętam pierwszą jego wizytę, to było jakieś 2,5 sekundy pewnie, bo Kacper już był w 2023 albo 2024 roku, no z 2,5 sekundy na kilometr, bo opowiadał kiedyś, że jego szef zespołu, oni wrócili we dwóch z Piotrkiem Ławickim i powiedział, kto to was tu tak poustawił, jak wy wyglądacie, co to ma być? No a potem tam chłopaki właśnie przyspieszyli, no dosyć znaczący, było dobra, no to już tak możecie jeździć, nie? Bo to też jest śmieszne, mówisz, ludzie pytają, a to mnie pewnie obniżycie i nie będę mógł oddychać. 9 na 10 podnosimy. Bo ludzie sięgają do kierownicy, tu się napinają, nie mogą oddychać, a my ich nie to, że ich windujemy, tylko my ich kompresujemy tutaj barki do uszu, no i wtedy te kaski, które też są projektowane, jak się dobrze teraz człowiek może schować za takim, nie wiem, abusem, czy rudym, czy Giro 2, może się cały schować i praktycznie od przodu go nie widać, także... To twoja bajka była bardziej szosa i słynne doginanie do środka, że mieliśmy, przyjechała do nas kadra triatlonowa i to było na zasadzie takiej, że wszyscy, jak jeden mąż zgięte lemontki, to jest przykład Maćka Brudziaka, który już ma wyprostowane, bo on miał zgięte, ale jechał tak. No i opcja. Wyprostowane i nagle się okazało, że przyspieszył, tak? Więc jakby w jego przypadku na szosie zredukowaliśmy jego cenę o 13%. On pojechał zawody, gdzie zdobył jakby pierwszy wynik jakby po 14 latach Polak stanął na pudle Pucharu Świata w triatlonie, mężczyzna. Pojechał po wyjściu pierwszym z wody, pojechał w wycieczce 415 watów average i NP było 425. Więc żeby w ogóle skompensować to, no to jakieś, nie wiem, 460, zawsze śmieć. No Maciek, no nie pojechałbyś 460? Jak pojechałeś te 425, to za 460 też już nie pojechał? I to było 3,5 minuty uciekli grupie, po prostu nie byli w stanie ich dogonić, no nie? I to jest właśnie taka różnica i potrzebowaliśmy około 3 sesji, no nie? I to tak samo było praca z zawodnikiem, że nagle się zmienia ta cała zabawa z kierownicą, akurat u niego wąska kierownica dobrze działała, a mamy zawodników, których ta wąska kierownica kompletnie nic nie daje. Więc to jest dużo takich nietypowych. Dwóch zawodników, Maciek Bieruziak 1,90 m parę i Kuba Gajda Remko, taki wzrostowy i mają kierownicę na tej samej wysokości. Czy jak postawisz ich rowery obok siebie, to kierownica jest na tej samej wysokości, a siodełka to Kuba Gajda by mógł jak na barze się opierać na siodełku Maćka, bo Maciek jest to taki firmowaty, pół człowiek, pół ręce, więc u niego te ręce trzeba było zabrać, żeby mu się właśnie nie rozchodziły na boki, a u Kuby Gajdy za to on jest właśnie taki mały kępy niewywrotny, więc to dociągnięcie i go zamknięcie no spowodowało, że był szybszy, więc można powiedzieć zupełnie dwie inne osoby, no i to samo ustawienie, tylko że u Kuby to jest mostek 140 na plus 10, a tutaj to jest tam 110 na minus 10, tak? Kierownice jak jadą, w ogóle to jest bardzo ciekawe, jak zawodnicy są, bo różnica jest naprawdę, jadą i rowery, oba spece, tarmaki w różnym rozmiarze i kierownica jest na tej samej wysokości, więc wygląda to przekomicznie i już coś, co jak tutaj powiedzieliśmy parę szalonych, dziwnych rzeczy, no to coś, co można powiedzieć, obaj nie potrafimy jeździć na łyżwach. Ostatni... przepraszam, ja na łyżwach potrafię. To ja na łyżwach, a nie na ponczynach. Dla mnie to jest to samo. To jest nasza rzecz. Tomek Kowalski z sportu zadzwonił do nas przed igrzyskami, czy możecie coś zrobić dla łyżwiarzy. Mówię, ja nie potrafię jeździć na łyżwach, ale coś wymyślimy. I tu jest akurat idealne odwzorowanie Władimira.
Zeskanowaliśmy go 3D. Piotrek założył specjalne czujniki Leomo na treningu, złapaliśmy jego kątyk. Była zrobiona cała siatka, że mogliśmy tym modelem sobie sterować. Wdrukowane różne pozycje i zmierzone stroje, kaski. I Władimir jako jedyny jechał w kasku lasera, więc taki smaczek dla fanów kolarstwa w finale na Igrzyskach Olimpijskich w Milanie. I bez kasku byłoby pół sekundy na kilometr wolniej, więc to jakiś brązowy medal? Medal z ziemniaka. Medal z ziemniaka. Tak, to byłoby na tej zasadzie, więc jakby to jest jeden z najbardziej chyba szalonych projektów nas, bo o ile kolarstwo słyszymy o tunelach, Silverstone mamy, w Monachium są, w Milanie jest jakby cały na Politechnice Instytut, jest tego dużo i nie wiem, w Stanach Zjednoczonych to takich badań nie ma. Więc my musieliśmy całą metodę, co zrobić, jak przetestować, w ogóle jak do tego podejść i w ogóle jak zinterpretować wyniki i śmiejemy się, że łyżwiarstwo jest na poziomie takim, że wybierzmy strój dla kadry, jeden, a kolarze są na poziomie, że na te 3 miesiące, na tej konkretnej pozycji, na ten zawód będziesz miał swój strój, każdy inny. Więc jakby jeszcze jest daleka droga do tej personalizacji i liczymy, że też nam się uda to włożyć tutaj pomysły Piotrka, jak dwupalczaste rękawiczki, czyli tak wyglądał jak pingwin. Jeżeli ktoś oglądał Batman Returns, to właśnie jak... Nawet mówisz, to pokazujesz 3. Tu! Aha, tak. Tak. Czyli mniej i mniej przecinania powietrza, to co zresztą w kolacji zakazali. Bo na to, że nawet Anglicy mieli takie mini paluszki, bo tam może muszą być z palcami, więc oni sobie zrobili rękawiczki z takimi palcami, że jak jechali drużynę, to mieli 2 palce, nie? I potem to już było powiedziane, że nie, że musi tam dochodzić do złączenia palca. No tu tego nie ma, więc Władek jechał właśnie z takimi dwoma dwupalczastymi rękawiczkami. Jak dzieci w przedszkolu. Mniej więcej, tylko że jest takie, wiesz, gumowane, świecące, żeby to ładnie wyglądało. Panowie, dziękuję wam. Super merytoryczne wypowiedzi. Ja się cieszę, że w ogóle takie rzeczy dzieją się w Polsce, że na takie rzeczy zwraca się uwagę. Życzę wam powodzenia. I jeszcze ostatnie pytanie. Kiedy tunel aerodynamiczny? Jak najwcześniej. Jak najwcześniej. Jakie są plany? Jesteśmy na poziomie już używalności tego tunelu, tylko teraz musimy go troszeczkę jeszcze uczłowieczyć, czyli na przykład włożyć, żeby można było siebie widzieć w poprzedniej pozycji, kiedy na przykład testujemy kask, chcemy być w stanie nałożyć outline z poprzedniego przejazdu na ten, który teraz jedziemy, a nie, że ktoś się ruszył i zmienił kask, tylko jest to jeszcze troszeczkę takiej kosmetyki, ale już sama ta platforma, która się w ogóle unosi, to się dobrze będzie klikało na poduszce powietrznej, bo muszą być tak małe opory wewnętrzne tego urządzenia, że tam łożyska, to są łożyska powietrzne, czyli po prostu przez małe dziurki leci powietrze i unosi całą platformę nad ziemią, żeby to było w stanie wyłapać, no coś, co jakby to powiedzieć, łatwo masę, 30-40 gramów, my chcemy być w stanie nie, że 30 gramów, które jest ciągnięte w dół, tylko żeby ta waga była w stanie poczuć rowerzystę pedałującego i różnicę, że te 40 gramów to jakby ktoś nas ciągnął za siodełko, tak? Więc jest to, już jest dużo bliżej niż dalej, ale jeszcze chcemy to, no mówię, zrobić tak troszeczkę dla profesjonalistów pewnie już w najbliższych tygodniach. Kadra i też mamy zawodników, z którymi współpracujemy, więc jakby oni już będą, generalnie to już działa, żeby dostać się już jakby dla zawodników, amatorów, którzy by chcieli sobie korzystać, to jeszcze w wersji komercyjnej bym powiedział, jeszcze potrzeba do szlifowania tych szczegółów, czyli właśnie przyspieszenia, bo też jest tak, że to jak my zaczęliśmy de facto od zera, tak? No bo z punktu widzenia też tego, jeżeli chodzi o sam tunel, to różni się to o tyle u nas, że w sumie może nie mamy zdjęcia naszego stanowiska jeszcze, ale to pokażemy, o co też chodzi w kontekście. Bo normalnie mamy tutaj, ta część, którą my ważymy, jest schowana pod podłogą w tunelu, tak? Czyli my się przyczepiamy. To, co my zrobiliśmy, mamy urządzenie, które zaprojektowaliśmy tak, że ono jest stawiane na tunel, więc my możemy je de facto między tunelami przenosić. Więc jeżeli znajdziesz mi bardzo duży wiatrak, który będzie dawał nam tą samą turbulentność powietrza, prędkość, parametry, to możemy nawet robić na łące teoretycznie, no nie? Oczywiście żartując. I to, że podnieśliśmy to wyżej,
było projekt jakby całej konstrukcji, w ogóle dowiedzenie się z Piotrem wchodząc w cały projekt, myśleliśmy, że umiemy dużo o tunelach. Używać tunelu, Używać? nie budować Tak. może. Mieliśmy dużo używać. Teraz mogę powiedzieć, że potrafimy też je budować, no nie? Od strony i tego, jak tensometry, ustawienie całego, to duża tutaj część inwencji Piotra. Ja zajmowałem się na przykład algorytmem, którego odszumiania w ogóle całego sygnału, tak? No bo to, co Piotrek pokazywał, te 30 gramów, które musimy dotknąć, to sobie trzeba wyobrazić, że to jest tak czułe, że jeżeli mówimy o betynowej podłodze, ja bym kliknął tutaj, a stoisko stałoby ode mnie 10 metrów, to ja bym to wyczuł. Więc jeżeli kolarz, który pedałuje, to mamy nagle mnóstwo odczytów sił, które chcemy wyeliminować z tego odczytu, więc znalezienie powtarzalnego sposobu, że jesteśmy w stanie, najpierw nagrywamy zawodnika przez chwilę bez wiatru, później z wiatrem, oba sygnały nakładamy na siebie i wyciągamy tą esencję, tak? Więc jakby to było coś, co było ważne i dla nas największym wyzwaniem, co się okazało, dokładność mieliśmy większą niż zakładaliśmy, bo dochodziliśmy do dokładności pół wata. To wiesz, to było tak, że na zasadzie, że aż trochę, kurde, zaraz dokładnie, tak przyjmijmy 2 waty, to jest coś, co w tunelach jest w standardzie, to dochodziliśmy, ale mieliśmy duże wyzwanie z zerem. Czyli jak schodziliśmy z urządzenia i wchodziliśmy na nie z powrotem, no to nam się minimalnie szalka nam się i znalezienie sposobu, jak tą szalkę wyznaczyć, że no to zajęło nam więcej czasu niż zakładaliśmy, ale przez to do usług testowania ludzi, jeżeli ktoś chce zbudować tunel aerodynamiczny, zapraszamy. Wydaje mi się, że w Polsce nikt, pewnie w Europie też jest mało ludzi, którzy potrafią napisać oprogramowanie, zaprojektować tunel aerodynamiczny od zera, więc taka nowa umiejętność, której się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie, dzięki wielkie. Ja mam nadzieję, że dostaniemy od was informację, jak ten tunel już powstanie. Będziemy mogli jakoś odwiedzić i pokazać to, co będzie można pokazać. Tak, w Krakowie, więc będzie blisko. Nie, no myślę, że będziemy też się starali troszeczkę takiego właśnie kontentu. No jest ten tunel, to ja zawsze mówię, zazdrościłem Duńczykom tego, że już tyle spędzili na jakiejś aerodynamice, że nagle sobie zaczęli taśmy kinezjo naklejać na nogi na Igrzyskach Olimpijskich, bo to wyszło szybciej, takie przedłużenie skarpetki, więc mam nadzieję, że będziemy mieli tam dużo czasu i będzie można jakieś ciekawe materiały, no nie tylko jak ten tunel działa, ale coś w nim ciekawego pokazać. No jest dużo ciekawych. Teraz mi się przypomniała jak raz na wyścigu Dauphiné. Pojechaliśmy jako pierwsza drużyna z tym kremem, z takimi kulkami na nogi. Z kulkami. Tak, byliśmy pierwszą drużyną i któraś z drużyn wniosła wtedy jakiś sprzeciw. Zajęliśmy w ogóle 3. miejsce, przegraliśmy tylko z Oriką i z Quickstepem. W każdym razie byliśmy 3. na wjeździe drużynowej na czas, a nie byliśmy wybitnymi specjalistami, no i wszyscy mówili, że to przez ten krem. Czyli może jest tak, że to twoja łydka jest teraz w dokumentacji UCI, co jest zakazane, bo tam jest spodenki, właśnie Lotto i ten żel, o którym wspomniałem, więc miałem zapytać, czyli jeździłeś, dobrze wiedzieć. Dzięki wielkie. Powodzenia wam życzymy. Do zobaczenia. Największe personajes, czyli największe osobowości polskiego rowerowego YouTube'a, no musimy do nich zaglądnąć. Cześć Kamil. Smacznego. Dzień dobry, jaki masz kubeczek elegancki. Witam pana. Mikrofon. Kłaniam się nisko w pas. Siemano. Co tam? On wszędzie No widzi, właśnie- Kamil wszędzie widzi kubeczek, już wie. Ja się... Są pomówienia. Powiedzcie mi, Chowam się za powiedz ścianą. mi Kamilu, co tutaj najbardziej promujecie w tym roku na waszym stanowisku? Zdrowie, rodzinę Tak. i wszystko co najlepsze. A sprzętowo? A sprzętowo jesteśmy z rowerami Polygon. O nich jest coraz głośniej, mam takie wrażenie, bo naprawdę jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, nieskromnie uważam, iż są w czołówce. I nasze akcesoria, i Podlasie, i region. Ale wyniki, no nie? Zwycięstwo ostatnio na Flandrii Poligona, słyszałem, obiły mi się o uszy. Wszędzie te rowery są. Ostatnio byłem w górze kawiarni na kawce i pierwsze co wchodzę widzę Poligon. Zawładnęliście Ale jak rynkiem. miło, że ktoś to zauważył. Jakby no staramy się ciężko pracować po cichutku. Jest takie przysłowie bardzo mądre. Pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas. Staramy się tej dewizy trzymać nieskromnie, ale tak, Gabriel z teamu GK, z którym współpracujemy od niedawna, wystartował, sobie wygrał. Rower miał u siebie 3 dni, więc jakby
Oczywiście łącznik pomiędzy siodełkiem a kierownicą jest tutaj istotnym czynnikiem, ale rower na pewno mu nie zaszkodził w tym, aby odnieść sukces. Dzisiaj też chłopaki startowali, m.in. Karol z GK na Paryż-Roubaix. Tam dowieźli, pozdrawiam Wojtka, pana Wojciecha, który wygrał, więc jakby, ale nie na poligonie. Wojciech wierny Trekowi, także też dobra marka, polecam. No i jakoś tak idzie do przodu. Jak się bawicie i dlaczego w ogóle tutaj jesteście na tym Bike Expo? Dla naszych pięknych YouTube widzów. Tyle ludzi, co nas odwiedziło, tyle zdjęć, co dzisiaj zrobiliśmy. To głowa mama. Jesteśmy po to, żeby z Tomkiem Marczyńskim się spotkać między innymi, To jest ważne. żeby z ludźmi tutaj porozmawiać, piątki przybić, żeby być blisko ludźmi. Generalnie uważam, że jeżeli chodzi o nas jako sprint, naszą siłą jest trochę nasza społeczność, ludzie i tak dalej. Staramy się robić dobrą robotę i tak, chcemy być blisko ludzi. Tego kolegę, który tam zawsze cię wspiera. tak? Tomek, chodź, wzywają ciebie. Tomuś, chodź. Ja szybciej przed tym. Nie, przecież ty jesteś największym rowerowym influencerem nie tylko Polski północnej, Całej Polski. północnej, tylko całej Polski. Można to robisz? powiedzieć, Jak to robisz, powiedz? wiesz co, uczę się od Kamila. Ale to nawet nie polski, a a się od ciebie. Ale to widzisz, uczymy się razem. Człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera, nie? Ciekawostkę mogę powiedzieć Tomkowi, w kwietniu ile lat pracy wybiło? 13 lat minęło w sprincie. Tak? No, I dalej ze sobą wytrzymujecie? no, I teraz jak się jeszcze dogadujecie, mi powiedz. no dogadujemy się. O, tak, dzisiaj przypadkowo weźmy Razem śpimy. łóżko wspólne w hotelu. To już bliżej nie może Nie być. pykło, no nie pykło, No, coś, tak ale No, nie polski, a czekaj, basenu Morza Bałtyckiego. O, nazwijmy to. jest takie trudne Tak, słowa. to wiesz, tu Skandynawia. Tak brzmi bardziej potężnie. A nie wiem, czy ci Kamil mówił, rewolucja przyjdzie ze wschodu. tak? A wy macie tam najbliżej. No tak, czyli odlot. Ale to od nas, nie, że tam jeszcze dalej, bo tam dalej... Nie, Aha. Tylko odlot. wschód to jest Białystok i kropkę. Jeszcze Suwałki może. Ty miałeś Tak, właśnie jadę, ale nie mogłem opuścić targów bez pokazania was też naszym widzom. Ale Coś tam jak to też jest, że ty jedziesz właśnie, a jesteś A jesteś tutaj. tu, nie? To A jest jedzie. niesamowite. To trochę jak... Musisz zapytać tej części, która jedzie. Bo to trochę jak Lech Roch, kiedyś znany polski twórca, Raper. i jadę samochodem na rowerze. No właśnie coś w tym To ty stylu. podobnie teraz. Tak. Ukradłem dla ciebie rower. A co to znaczy? Że Jak się w Białymstoku powie, że ukradłem dla ciebie rower, To masz To jeden, znaczy, że nie masz żadnego. że masz dwa. No niekoniecznie, albo nie masz żadnego. A, dobra, nie? Dwóch nie masz. Albo dwóch nie masz. tutaj niech wasi Dający się wypowiedzą? To jest zagadka To jest zagadka. z archiwum Mix. A ty Dobrze. jedziesz czym do Krakowa? Ja samochodem na rowerze samochodem. Ale to da się zrobić. Można do kampera wstawić rower, pedałować w kamperze, a ktoś prowadzi. No i jedziesz. No Ja jedziesz. już o kamperze nie chcę słyszeć. Dlaczego? To piękna przygoda była. Panowie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za waszą pozytywną energię i życzę wam jak największej ilości widzów, przyjaciół, Tobie żeby, również. I wzajemnie. żeby się Zapraszamy działo. na Podlasie, pokażemy Może ci, was jak znowu się odwiedzę, ja tam bardzo miło wspominam podróże do was, więc Ja wiem, ja pamiętam. To dobry. jak pamiętasz, to jest dobry znak. Tak, to jest bardzo dobry jedzie. znak. jest dużo. To jest dużo. dużo. Jak pamiętasz, to jest dużo. Ale Dziękujemy, pa. No i proszę państwa, nasz ulubiony brand odzieżowy, może chodźmy z tej strony. Proszę mi powiedzieć kilka słów, jak te targi, jak tutaj przebiega handel na stanowisku Raso. Handel, no piwko obwoźne jest, kaweczka, bajereczka, wszystko jest, proszę pana. Wszystko. Co pan zażyczy? Jak frekwencja w porównaniu z tamtym rokiem? Niesamowicie wielka, niesamowicie. Myślę, że 100% większa obecność klientów. O, to rzeczywiście duża różnica. Bardzo dużo nowych produktów w tym roku w ofercie Raso. Co by pan polecał najbardziej? Poleciałbym lajkrę, która się kurczy jak... Nie, to widzę, że to już było polane. Właśnie nie było, Nie? tyle było, patrzcie, tyle to kot napłakał. Dobrze. Idziemy się przejść, pokażemy start Siuta. Moi drodzy, tutaj produkt, o którym niedawno rozmawialiśmy, czyli TT Suit, strój do jazdy indywidualnej na czas.
Długo siedzieliśmy nad tym projektem, dużo dla niego poświęciliśmy czasu, ale czy rzeczywiście będzie szybki? No ja sam jestem bardzo ciekaw, żeby przetestować właśnie ten strój w tunelu aerodynamicznym. To produkt bardzo dopracowany, ale czy będzie szybki, o tym się dowiemy dopiero po testach. Moi drodzy, jesteśmy na stanowisku Poloniki, czyli retro rajdu rowerowego, ale zanim dojedziemy na rajd, zapraszamy do nas, do Krakowa, dlatego tutaj jesteśmy. Za tydzień, 18 kwietnia, będziemy robić ustawkę retro. Tak, zapraszamy 18 kwietnia na ustawkę na rowerach retro. Oczywiście, jak ktoś chce nam potowarzyszyć na nowocześniejszym rowerze, również zapraszamy. Będziemy mieli z Tomkiem tutaj spotkanie, nagramy podcast, porozmawiamy o początkach jego kolarstwa. Już dziś dowiedziałem się dużo ciekawostek. Będzie mikromuzeum 3 rowerów. Serdecznie zapraszamy, 18 kwietnia, ekipo, wpadajcie. Git? Tak. Siadło? No to dobrze, jak siadło. Moi drodzy, chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy moim zdaniem produkt, w związku z tym, że w tamtym roku miałem dosyć nieprzyjemną sytuację na drodze podczas treningu i zostałem potrącony przez samochód, a później brakło mi dowodów, więc chciałem Wam przedstawić produkt, który zarówno jest oświetleniem rowerowym, jak i wbudowanym systemem z nagrywaniem obrazu. Zaraz Wam o tym opowiemy troszeczkę więcej. Tobiasz, chcielibyśmy usłyszeć parę słów od Ciebie, o Twoim bardzo ciekawym produkcie, łączącym w sobie funkcje oświetlające i funkcje nagrywające obraz. Tak, dokładnie tak. Projekt polski, produkt koncepcji polskiej. Powiedz nam troszeczkę więcej na ten temat. Projekt przede wszystkim, który powstał też z mojej pasji. No. Od poniedziałku do piątku prowadzę firmę Navitel. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o widerestratory samochodowe i sprzedajemy, o Jezu, no dużo. Bardzo dużo, mamy 35% udziału rynkowego. Ale od pandemii, nie jestem zawodowym kolarzem, tak jak ty, od pandemii zacząłem jeździć na rowerze. No i zrobiłem 75 000 na rowerze, troszkę pojeździłem, zacząłem jeździć ultra, długie dystanse. No i zobaczyłem, co się dzieje na polskich drogach. I uważam, że no, kultura jazdy jest dość słaba i zauważyłem jedną kwestię, że przez ilość widerestratorów, którą mamy na polskim rynku, zmieniły się troszkę takie podejście, że wiesz, już kierowca na kierowcę nie trąbi, kierowca na kierowcę nie wyskakuje z agresją, bo nie wie o tym, że kierowca myśli, że okej, a może on już ma ten widerestrator. Sama świadomość zmienia podejście, uważam, do tego ruchu, do tego, że tak powiem, szacunku do drugiego kierowcy. Ale no niestety ten kierowca tego auta nie wie o tym, że no kolarz też może mieć taką kamerkę. I postanowiłem wprowadzić produkt, który przede wszystkim zmieni trochę to podejście tych kierowców, żeby ten kierowca jadący autem wiedział o tym, że może mieć ktoś tą kamerę. No i wprowadziłem lampkę, która przede wszystkim ma kamerę, która działa przede wszystkim długo, no bo to jest podstawa, no bo jest na rynku bardzo dużo kamer, ale te kamery, tak jak wszystkie kamery sportowe, trzymają 30 minut i tak dalej. No 30 minut to jest totalnie bez sensu i nikt tego nie chciałby kupić i każdy może sobie kupić kamerę sportową i wymieniać co chwilę baterię. Dlatego wprowadziłem lampkę, która waży niecałe 200 gram, lampka, która nagrywa w 4K z pełną stabilizacją i spokojnie 6 godzin z włączoną lampką możemy zrobić sobie trening pod jakimś miastem i jeżeli mamy na przykład jakąkolwiek sytuację, że ktoś nam zajechał drogę, doszło do jakiejkolwiek kolizji, w tym momencie urządzenie zatrzymuje swoje nagrywanie, robimy stop klatkę, mamy numery. Wiadomo, sytuacji było wiele różnych, że na przykład kierowca potrącił kolarza i po prostu zbiegł z miejsca wypadku. Stąd też wprowadzenie kamer, która jest i na przód, i na tył. No i za 700 zł można mieć urządzenie, które jest naszym trzecim okiem, czyli tak zwana czarna skrzynka. Samoloty mają czarną skrzynkę, auta mają coraz więcej czarną skrzynkę. Dlaczego my kolarze też nie możemy być zabezpieczeni? Stąd też właśnie wprowadzony produkt, który wprowadzam już na rynek. To jest Twój autorski projekt? Tak, od 2 lat walczyłem to, żeby wprowadzić ten produkt. Najważniejszym problemem była bateria i czas trzymania. Urządzenie, które wytrzymuje godzinę lub 2, totalnie nie ma sensu, no bo jeżeli mi zależało na tym, żeby osoba taka jak ty, która w 5 godzin jest w stanie przejechać 200 km, ja przejadę, no nie wiem, 140, ale w te 5 godzin
może przeciętny Kowalski przejechać 100 km, gdzie to jest dla wielu ludzi ta magiczna setka jest, że tak powiem, wiesz, czymś no, nie do opisania. Więc pracowaliśmy nad tym 2 lata, żeby wypuścić to urządzenie, żeby go dopieścić i żeby to urządzenie działało. To urządzenie też ma GPS-a, więc w razie kolizji mamy też nie tylko, że mamy obraz, dźwięk, mamy też położenie, pełną prędkość, no i mamy pełne dane. Urządzenie też pisze pełnego GPX-a. W przyszłości to urządzenie też będzie połączone ze Strawą, będę chciał tu wrzucić pełne funkcje licznika. No ale w tej chwili jest to lampka z funkcją kamery rowerowej. Jest ono dostępne już na rynku? Jak długo? Jest już dostępne na rynku, zaczęliśmy wprowadzać w styczniu tego roku, w tej chwili coraz bardziej ruszamy z promocją. Produkt dostępny jest w Media Expercie, w każdej jednej, w centrum rowerowym i w wielu, wielu innych sieciach. Moi drodzy, moim zdaniem naprawdę produkt godny polecenia, żeby czuć się bezpieczniej, a nawet jeżeli nie czujemy się bezpieczniej, a jakaś sytuacja przydarzy nam się nieprzyjemna na drodze, zawsze będziemy mieć dowody, które będą działać na pewno na naszą korzyść jako dowód. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Tomek. Moi drodzy, żegnam się z Wami z targów PKO Bike Expo. Zawsze jest tak, że chcę zrobić trochę więcej rzeczy, a później od rana jest jedno spotkanie, drugie, trzecie, czwarte i dopiero na sam koniec znaleźliśmy tą małą przestrzeń, żeby kilka osób i kilka stoisk złapać i Wam je troszeczkę przybliżyć. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj mieliście okazję obejrzeć, Wam się podobało. Ja dziękuję Wam z mojej strony za oglądanie. Zapraszam Was do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, będziemy starali się na nie oczywiście odpowiedzieć i zapraszam Was do oglądania i do subskrybowania. I zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.